Międzynarodowa konferencja poświęcona mediom cyfrowym, demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej. To jest event, wydarzenie naukowe, które ma okazję pokazać, że bardzo zależy nam w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej na promowanie badań nad regionem i tym, w jaki sposób polityka, media, życie cyfrowe, świat cyfrowy wpływają na rozwój i zmianę tego, co wokół nas. Jesteśmy zaszczyceni, że mamy wśród siebie fenomenalnych keynote'ów, bardzo dobre nazwiska badaczy z całego świata, w tym profesorów z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Czech, z Węgier, ze Słowacji. There couldn't be a better time or a better place to do this conference than right now in January 24 here in Katowice. Eastern and Central Europe have always been laboratories of democracy. For 30 years we've been talking about the transformation towards democracy, and also now that we worry a lot about backsliding, democratic backsliding of established democracies. The countries of Central and Eastern Europe are super interesting for us to study and to see how they deal with all these questions of liberalism and democratic mobilization. Also, what is important for this conference is that we are putting together two projects on which we were working for the last few years. First project is ThreatPy. It is a research about threats and solutions that political information environment can bring to the democracy. Second project that we were working together on was the special issue in the Journal of Information Technology and Politics, in which we had an entire issue dedicated to the digital media, democracy and civil society in the region of Central and Eastern Europe. So in my talk, which I delivered together with my colleague Professor Václav Štětka, we presented some of the key arguments from our forthcoming book, which is entitled The Liberal Public Sphere, Polarization and the Media. The book presents a new theoretical framework that allows us to conceptualize the role of media and communication in the rise of illiberalism that we've seen, among other things, in Eastern Europe, and it empirically looks at 4 countries, including Poland, trying to explain this concept and demonstrate how it can be applied empirically. And I hope that it will be useful to other scholars who are interested in the relationship between media and illiberalism generally and at a global level. Zrealizowany przez nas projekt poświęcony był szansom i zagrożeniom, które wiążą się z rozwojem mediów i dotyczą informacji politycznej. To znaczy pytaliśmy o to, w jaki sposób ludzie korzystają z mediów, z jakich źródeł czerpią informacje o polityce, ale też pytaliśmy ludzi o to, czego potrzebują, jakie są ich oczekiwania w stosunku do mediów, jeśli chodzi o to, co mówią te media o polityce. To, co zbadaliśmy, to przede wszystkim to, w jakim stopniu ludzie unikają informacji politycznej i na ile korzystają w sposób bardzo wybiórczy z tych informacji, które są im przekazywane. Zarówno usłyszeliśmy, jak ludzie opowiadają o tych kwestiach, jak i także zebraliśmy po prostu dane liczbowe, które pokazywały pewne tendencje i dominujące postawy oraz dominujące sposoby korzystania z mediów.